Haha. Nie ładuje się. Kurna ty. Boję się, że tu zahaczymy. Zesrał się za tą ładowarką. Co to tam, złodzieje? Nie rozumiem, nie słyszę. Może dzień dobry wszystkim. Wybieramy się w trasę dzisiaj. Słuchajcie, ale osobówką. I to będzie dla nas coś nowego, bo jedziemy tym. Takim dziadem na prąd. Pierwszy raz jedziemy samochodem elektrycznym w trasę. Jedziemy do Kołobrzegu. No i zobaczymy, czy zamarzniemy w zaspie, czy spalimy się na ładowarce. Do tej pory jeździliśmy Amperixem, czyli Oplem Amperą. I nadal nią jeździmy. Ale ona nie wymagała ładowania w trasie, bo ona ma rekuperator spalinowy i na bieżąco z benzynki uzupełnia prąd w akumulatorze. A tu pierwszy raz będziemy korzystać z publicznych stacji ładowania. Bo musimy zawieźć babcię do Kołobrzegu, moją mamę. A później zobaczymy. Prawdopodobnie uciekamy do Świnoujścia. Co tam, Hanusia? No ty dzisiaj niestety z nami nie jedziesz. No to wystartowaliśmy. Idziemy 119 na godzinę. Pokazuje nam 496 km zasięgu. I za 198 km będziemy się ładować. Ale tylko na krótkie, takie szybkie ładowanie. Nie wiem, tak wytycza trasę ta inteligencja sztuczna. Wszyscy są? To dotarliśmy do ładowarki Karczma Rzym. O, 400 same są szybkie ładowania. Idziemy teraz się podłączyć. Bateria się rozgrzała, moc ładowania Cel 184. pośredni ChargeGo RS Big Krusywak 37 został ustawiony. Trasa jest wyznaczana. I co tutaj się robi, proszę Państwa? O, tu trzeba coś wybrać. Aplikacja. Podłącz przewód, wybierz metodę ładowania. Który to jest? Kurna. Chyba tamten. A jak? O, to trzeba otworzyć. O, ciężki ten kabel jest. Idziemy do auta teraz, bo mam w aplikacji w telefonie. No, czy się nie spalimy teraz? No i co tu się dzieje? Trwa łączenie. Druga próba. Teraz z teraz z kartą. Mercedes Charge. Bo przedtem próbowałem uruchomić to z samochodu. I co dalej? Błąd. Haha.
Nie ładuje się. No, ruszyło. Czas do 80%, 12 minut. Chwila grozy była. Już myślałem, że będziemy tu spać w tym samochodzie. A to jednak widzicie, musicie próbować, bo jakaś uszkodzona była ta ładowarka i co? No ale na tej drugiej idzie, nie? Co będziecie jedli? Nie wiem jeszcze do końca, ja mam burgera na razie. Tak wcześnie rano burgera będziecie jedli? Tak. Przecież dopiero jest 11. Śniadanie. Samochód naładowany, jedzenie zamówione. Coś tam se hapsniemy, ale przestawię go, żeby tutaj nie blokować, bo jakieś kary później naliczają. Na razie jestem zielony w tych sprawach, jeżeli chodzi. I będziemy się ładowali tak, jak pokazuje nam ta sztuczna inteligencja w samochodzie, nie? W sumie do Koszalina bym dojechał na tym zasięgu, nie? Kabel trzeba było odblokować z aplikacji, żeby go nikt nie ukradł. Nie odłączył. I co to pokazuje nam? No nic. No i się przestawiamy. No i mamy tak, 442 km według tego, jak ja jechałem teraz. No teraz zużywałem 19,6, bo tu mama mówi, że chłodno, że te 20 stopni to za chłodno. To ustawiłem na 21,5, kombinowałem sobie z rekuperacją. No i taki wynik wykręciłem, że to było 19,6. Czekajcie, bo mi się tu coś włączyło, nie to co chciałem. O, rowerzysta jest, ciekawe, ja tu nie widzę żadnego rowerzysty. Czekajcie, to nie. Coś nieostro, to takie. O, teraz. Od uruchomienia, od ładowania, no to się wyresetował teraz. No trzeba się nauczyć jeszcze nim jeździć, ale nie jest źle, kurczę, nie? Dobra. Przestawiamy się. Jak się przestawiamy, to skorzystamy z bajeru. Parkowanie. Szukamy miejsca do parkowania. Znalazłam takie miejsca do parkowania. Ale ja cię Gdzie nie jechać? prosiłem teraz. Hej, Mercedes, nie prosiłem cię. A tak przy okazji, miłość ma więcej trafień w Google niż nienawiść. Okej. Super. A to są miejsca dla inwalidów. Parkowanie. Nie, to nie to. Gubię się jeszcze, nie? Parkowanie. 2 miejsca parkingowe są dla inwalidów. Tu jest słupek. To wybierzemy sobie. Tu się zmieści, a tu zmieści się. Parkuj. Kurna ty, boję się, że tu zahaczymy. Ja pierdzielę, ale stresy. Wąsko jak diabli tu jest. Nie zmieścimy się tu. No i widzicie, trzeba było kontrolować to, bo stwierdziła, że się zmieści, ale się nie zmieściła i zatrzymała. No. Także tak, początki są trudne. Wyłączamy.
To jest nasze śniadanie, tak? Tak. Patrzcie, jaki tam jest ruch teraz. A powiem wam ciekawostkę, nie chciałem tego filmować. Ale ktoś tam ciśnienia nie wytrzymał. Ja mówię tu. Ciśnienia nie wytrzymał ktoś na ładowarce. I po prostu Zesrał się za tą ładowarką. masakra. Droga z Bydgoszczy na Koszalin. się raptownie skończyła, jest offroad. No nie zdążyli zrobić. No. Sołtys, asfalt. Zwinno. Na noc. Ale zużycie prądu nam spadło. 15,9. Przy tej prędkości. Boję się, że jakoś... Ale się ładnie Na obiad. upierniczy się. Babcia nie będzie jadła obiadu, że mi się nażali w tym Nie. Rzymie. Aktualizacja. 444 km, 5 godzin 32 minuty w trasie i mamy 18,3 kWh spalania, że tak powiem. Także elegancko mi się wydaje. A teraz zostało nam jeszcze 7 km, prawie 8 do ładowarki w Koszalinie. Bo tu będziemy się ładować, nie wiem, 80% albo i więcej, bo tam dalej na Kołobrzeg i Świnoujście to licho jest, coś tam widzę z szybkimi ładowarkami. Nie mając doświadczenia, będziemy musieli nałapać zapasów tutaj, żeby nie umrzeć w zaspie. Za 2 kilometry zjedź w prawo. Dobrze. No to nie jest 400. Tu idzie trochę wolniej. No ale idzie. I jak już zwiedzamy tu te ładowarki, patrzcie, to znowu jest taka ciekawostka. Widzicie te papieżaki? No, to wiecie, co tu się odbywa. Co się robi, jak się samochód ładuje? Je cukierki. Pije się herbatkę i zagryza się cukierkiem O ty, gdzie chodzi? Ha. No, my mamy 7 minut jeszcze ładowania. A tutaj patrzcie, jaki się zrobił kor na stacji benzynowej. Kolejka. No i co? Jak są wyjechać? Tankowanie jest szybsze, nie? Od ładowania. Czasami nie. Szczególnie jeszcze jak tutaj wśród tych kilku samochodów są amatorzy hot dogów. I się zapchają do kasy tam właśnie po hot dogi. Ja już tak stałem kiedyś 35 minut w kolejce. No ale to. Kto co lubi, nie? Właśnie. Do 90% się ładujemy, bo teraz jakbym ustawił do 100, to będzie 25 minut. A tak to 7 i śmigamy na Kołobrzeg. To nie ma sensu. Hej Mercedes, Tak, proszę. a jaki dźwięk wydaje koza? Nie zrozumiałam. Powtórz proszę. Hej Mercedes, Słucham? jaki dźwięk wydaje krowa? Czy możesz to powtórzyć? Tempa jest. jak krowa sama. Daj spokój. Nie umie wyznaczyć, co przed chwilą udawała. Statek, kota i co jeszcze? Krowę. Ale tak to nic nie może nam tu pomóc. Jaka to ulica, to ona nie wie, za cicho, za głośno. Hej Mercedes, Tak, proszę. ostatnia szansa. Jak szczeka pies? Przepraszam, to niestety nie działa. Jaki dźwięk? Hej Mercedes! Hej Mercedes!
Hej, Mercedes. Internetu nie ma. Dobra. Patrzcie, jak to jest elegancko. Fuego. Tutaj te dziadki to tu mają wesoło, nie? Mama odstawiona do Posejdona, a my lecimy na Świnoujście. Jeszcze 130 km. Jeszcze szybko na myjnie wpadliśmy, bo wiecie, nie? Cały uchlapany był w błocie we wszystkim, że się brudziliśmy o niego, no ale też wiecie, nowe to się chce tak umyć trochę. No. Co to tam, złodzieje? I za 10 zł tutaj. Ej, Ania, słuchaj. Za 10 zł opierniczyłem tutaj całe auto. Tyle czasu miałem, że aż mnie ręce zabolały. Już to płukanie na koniec to było wymuszone. 10 zł to kosztowało. No i Dojedź co? do zaznaczonej U nas trasy. 2 minuty. 2 minuty, kurna. I wróciliśmy na Wolin. Proszę Państwa. O, 90. Tam jest gdzieś ta... O, zasłoniły te... warownia Wikingów i Słowian. Byliśmy tutaj latem. Kto nie widział, niech zajrzy do naszej listy. Dania 2025. A my mamy do celu ile jeszcze? 26 minut, 32 km. Straszne mydło robi, mi się wydaje, tutaj w ekranie. Nie? Nie wyostrza coś, zobacz. No. Czemu? Nie wiem. Dojechaliśmy, nie spłonęliśmy, nie zamarznęliśmy. Blisko odpalimy, jak tam jest. Poszło gładko. Świnoujście. O, Pójście dla świn. Villa Baltica. Ładuję. Co on tam tak strzela? Nie chcę strzelać. Zamknął pewnie ten Wygląda jak pstrąg taki. Z taką ryjem. Dobra, idziemy na promenadę. Mieliśmy trafić do Świnoujścia, a trafiliśmy do Zakopanego chyba. Także pozdrosy ze Świnoujścia, a górale nas gonią. Biegnij, pójdą. I wyjeżdżamy z tunelu. Mimo, że tu jest 50, to i tak tu jest płynniej niż tak jak kiedyś górą. Na duszczo, żeś odwalił? No, testowałem system bezpieczeństwa. No bo pierwszy raz mam taki samochód z takim czymś, no nie wiedziałem jak to działa. Nie trzymałem kierownicy przez jakiś czas i po prostu Mercedes mi tutaj sygnalizował, żeby łapać tą kierownicę, ja jej nie łapałem. No i robił awaryjne zatrzymanie, zjechał na pas awaryjny, włączył awaryjny, no i ja szybko musiałem zareagować, bo bałem się, że SOS zacznie wzywać, nie? Powiedz jeszcze raz. No i to jest właśnie to jest najsłabszy punkt tego samochodu, to jest ta sztuczna inteligencja. Jeszcze ona się nie douczyła albo jest niedopracowana, nie wiem. Nie odpowiada na jakieś tam logiczne tematy, gada od rzeczy. Kawały czerstwe opowiada. Hej, Mercedes. Hej, Mercedes. Konkretnie No, jeszcze nie chcę... Hej Mercedes! Słucham? Ile kilometrów mamy do Szczecina? Mogę określić odległość jedynie do miejsc docelowych trasy. No jest przecież. No nie, no to tak to widzisz, to O. ona tak AMG. gada, GT, jak, żeby sobie 40. gadać. A zapytasz ją o coś konkretnego, to nic nie wie. Jaka jest prędkość dopuszczalna na drodze albo coś, to ona... Powtórz, nie rozumiem, nie słyszę. A jak jej się powie warknie albo coś, to ona tam jakieś sentencje miłosne wypowiada. Mhm. Że pracuje nad naszą relacją albo coś tam. A żona z tyłu siedzi i słucha. Jak obca baba do mnie mówi, że pracuje nad relacją. może się wyrobić. Podejdź tam do tego AMG i zapytaj się, czy oni też mają taką słabą dom. No dobra. Ale ja tu byłem prawie 3. O, tutaj te właśnie takie, co mi się kojarzą ze 400 Szczecinem. O, metrów. Tak, to jest ten budynek, tak. No to tam to było w takim razie. Patrz, to jest ten budynek. Tam były huśtawki i inne takie rzeczy.
O, to jest piękny ten. No i jesteśmy bliżej tego fajnego. Ty, no ładnie tu. Ty, żeś hotel teraz wykupił, Stefan? Jaki hotel? Nie będzie hotelu. Jedziemy do domu. Już się rozkokosił O, z tymi hotelami. Jego cel pośredni znajduje się po prawej stronie. Dalej. Pierwsza blizna. O ten kurwa wielki krawężnik. Tatuś mi opowiadał, że z okazji Dni Morza w latach 70. czy 80. nie wiem, wystrzelili z tej armaty. Nie? Ile osób zginęło? To się ładujemy pod Biedronką, słuchajcie. Bo jest najtaniej tu w Szczecinie. 25 minut do 80%. A ja muszę teraz przeliczyć trasę, gdzie my będziemy jechać dalej. Czy na Bydgoszcz, czy tu na Poznań. I może nie trzeba będzie do 80% się ładować, nie? Tam są Ionity, są jeszcze tańsze, nie? To wracamy. Jechaliśmy ze Szczecina na 80%. Pokazuje nam jakieś tutaj jeszcze doładowanie, nie wiem po co, za 12 minut. Żeby dobić 8% do 80% znowu, nie. Lecimy przez Bydgoszcz, przez Kutno, później do Łodzi. Ciekawe, nie? Czemu nie? Przecież dojechalibyśmy spokojnie tam do tego Kutna. Jedź tą drogą przez 15 kilometrów. Lewandowska niezadowolona, bo mamy pierwszy mandat. 200 zł. Takich nie widać, takich nie Nie. widać. To jest granie. On daje szansę, powiedział, bo są w terenie zabudowanym. No to jaką on daje szansę? No nie wiem, do tego grania. No ale i tak dobrze, nie ma co, no dobrze podszedł do sytuacji, tak? Nie wiem. O 19, tak? Przekroczono o 19. Niby. 60. To jest, wiesz, pierdolety, srety, brety. W sumie to ja nie wiem ile było, ale no. Ja zwalniałem, no, ale przełączyło się na rekuperację automatyczną i on wtedy ma taki luz. A to było dosłownie sekunda, nie? Bo ten ciężarówką długimi puknął i ten już stał na środku jezdni, nie? Wiesz, że oni też pomagają trochę tymi radarami, bo oni nie stoją naprzeciwko. Jakby było naprzeciwko, to by była idealna prędkość, dokładna. Nie wiem, nie ma co mędrkować, no Jezu, no. To i tak, że u nas w Łodzi to też walą te mandaty maksymalnie i nie chcą w ogóle gadać, żeby coś mniej było. Mieliśmy po drodze jedno ładowanie, takie dosyć szybkie, na Biedronce w Pile. Ale w sumie to ominęliśmy też parę punktów, które nam nawigacja wyznaczała, żeby się doładowywać. Nie wiem po co ona chciała. I jakoś dojechaliśmy tu, gdzie jesteśmy i na 18% dojedziemy do stacji ładowania koło Kutna. Tam już sobie nabijemy tak troszeczkę, żeby było też na jutro, na jazdy po mieście. Bo w domu ładujemy się tylko z 230, to idzie trochę wolno. Teraz musimy to pomyśleć, jak to zrobić, żeby było dobrze. Żeby nie za dużo, nie za długo stać, bo już jest 22:06. A na koniec zrobię takie podsumowanie, jak to wyszło finansowo. No i co? Dobra, karta.
I to jest znowu ten. No jedną ręką to się nie da tego obsłużyć. Ruszyło. Ale przyspiesza. O kurde. 325 kW. Prawie 18%. Idzie jak burza. Stacja benzynowa jest, to i papieżaków nie ma. Łódź wita gęstą mgłą. No to dotarliśmy. 1234 km. Średnie zużycie prądu 18,4 kWh na 100 km. 15 godzin 42 godziny z przerwami. Jeszcze raz walniesz tymi drzwiami taki po kieszonkowym. A słyszałeś, jak mamusia walnęła? Jak jechaliśmy u babci? To nie jest Ampera, to nie jest BMW, tu się drzwi lekko zamyka, bo one są z tektury. Wysiadaj, a nie. Huczą tak, że Matko Wysiadaj. Boska. No. To by było na tyle z tej wycieczki. Kończymy. Przyniosłeś pilota? No to zamykaj bramę. Udało się. Nie spłonęliśmy, nie zamarzliśmy. No i teraz ładuje się pod domem. Odgrywa te swoje melodie. Dobra. Dobranoc, Mietek.